Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na wspólną pracę. Zapewne w tytule widzieliście, czym dzisiaj się zajmiemy, więc zanim do tego przejdziemy, ja jeszcze raz się witam. Cieszę się, że razem ze mną tworzycie tutaj tą społeczność na moim kanale. Jest mi niezmiernie miło, a wszystkim wspierającym dziękuję. Jeszcze dodatkowo, że ze mną tutaj działają. Zapraszam też do subskrybowania kanału, do kliknięcia w dzwoneczek i jeszcze tam przypominam od czasu do czasu o tym linku afiliacyjnym do księgarni taniaksiążka.pl. Jeżeli ktoś ma ochotę sprawić sobie jakąś przyjemność albo komuś podarować jakiś prezent, przy okazji można dokonać zakupu przez ten link, więc zapraszam serdecznie. Ja dzisiaj, słuchajcie, chciałabym wykonać z Wami Shadowboxa. To, co mogę się przyznać, to, że rzadko kiedy takie formy tworzę. Można takie pudełeczka gotowe kupić, a można takie pudełeczko zrobić sobie samemu. Co przygotowałam dzisiaj? Słuchajcie, ja mam dzisiaj tutaj arkusz duży, bo to możecie naprawdę też zrobić z arkusza A4. Jak najbardziej. Wtedy robicie mniejszy, no bo to wiadomo, że te ścianki też swoje zabierają. Ja zrobię dzisiaj bezpośrednio z arkusza papieru skrapowego i jeszcze mam, to jest z kolekcji Elizabeth od Scrap Boys. To jest ten obrazkowy arkusz tutaj, bo podoba mi się ta strona, a ten przód zakryjemy sobie tym z 15×15. Wprawdzie tutaj ta dziewczyna, ja nie przepadam za postaciami, ale to i tak będzie tutaj mocno zakryte. Podoba mi się tutaj ta chociaż też będzie troszkę zakryta, ale podoba mi się ogólnie ta strona, pasuje mi tutaj do tej grafiki, więc dlatego się zdecydowałam. Mam wycięte elementy, mam z Primy kwiatuszki. Nie wiem jeszcze, z których skorzystam, ale troszkę ich sobie tutaj przygotowałam. Mam jakieś kawałki koronki, mam też tekturki od tekturkowo od Klaudii. I ja sobie teraz chciałabym spróbować, no tu mam album, ale nie o album chodzi, tylko o to tełko tutaj. O, zobaczymy, czy mi się to uda, czy będzie mi pasować, wiecie jak to jest. I mam jeszcze takie haszczorki tutaj też, tylko bardzo gruba ta birmata jest taka, znaczy w sensie to fajnie, ale wiecie, no zdziwiłam się. Odkładam sobie kwiatuszki na bok, trochę tu jest koroneczki. Mam też mój ukochany iskrzące cudo, ten brokacik taki mieniący się. Zobaczymy, jak ostatecznie wszystko to powychodzi. Słuchajcie, do wykonania tego potrzebuję ja w moim wypadku tego arkusza dużego, bo będzie troszeczkę większy. Taki Shadowbox, słuchajcie, to jest bardzo proste. Na pewno większość osób, które już miała okazję go robić, zauważyła, że to jest naprawdę mega prosta konstrukcja, bo mamy tak naprawdę... może mi to teraz nie wyjdzie jakoś super fajnie, ale żeby tylko pokazać, o co chodzi, mamy pudełeczko, znaczy się kwadrat, który ma podział tutaj na 4, raz, 2, 3. No teraz to wyjdzie takie malutkie, no ale mniejsza z tym, słuchajcie, no ważne, żeby pokazać, o co idzie. Który ma podział na, o, muszę mieć takie 4 ścianeczki, żeby je zwinąć do środka. 3, 4 i jeszcze tutaj, prawda? Ok, i to jest ten środek tego naszego Shadowboxa, natomiast to są te ścianeczki, które będziemy potem zwijać. Cały ten, tutaj tę część musimy sobie wyciąć, ona musi być całkiem odcięta i potem jeszcze sobie tu po centymetrze zaznaczymy do wycięcia tych elementów i tak to będzie wyglądało. Ja sobie tylko muszę jeszcze poszukać, słuchajcie, bo gdzieś odłożyłam już widzę, dobra. Zerkać, słuchajcie, żeby ogarnąć ten nawet. To jest szkic mistrzowski. I teraz tak, w związku z tym, że zostaje nam tylko ten środek, ja muszę zrobić go, no i tu na centymetr, chociaż może zrobię na 1,5 centymetra. Sama nie wiem, powiem Wam szczerze, bo tu może bym zrobiła na 1,5 centymetra te ścianeczki takie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To jest 12, a tu 15 to by wystarczyło. No, to zrobię na 1,5 centymetra, więc jeszcze więcej mi się tam schowa tej grafiki po bokach, bo ja najpierw myślałam o centymetrze. To jest ta grubość tych ścianeczek, to jest takie, wiecie, kwadratowe, poskładacie to i ma taką przestrzenność na bokach, takie grubiutkie boczki, a środek jest pusty i przestrzenny taki do środka. Więc może zróbmy sobie na te 1,5 centymetra. Zatem to, co ja muszę teraz przeliczyć, to zobaczcie, raz, 2, 3, 4 ścianki po 1,5 centymetra, to mamy
6 cm, tak? Drugie 6, to mamy już 12 cm i plus tutaj 15 tego naszego środka, czyli to razem daje nam 27 cm. I ja sobie od razu taki kwadracik wytnę w tym moim papierze, bo będzie mi dużo łatwiej pracować. I oczywiście takie coś możecie sobie zaplanować w mniejszym formacie, z cieńszymi tymi ścianeczkami. No tutaj robię z dużego arkusza, więc mogę sobie poszaleć. Docinam zatem 27 na 27 cm i będziemy tam bigowali. Na pewno jest to zdecydowanie łatwiej sobie już z takiego gotowego kwadracika. Ups, przepraszam Was. Ojejku, muszę podnieść. Czekajcie, bo zrzuciłam sobie kasę moją. Ta kasa już tyle przeżyła, że ja w ogóle jestem pełna podziwu dla niej, że ona jeszcze ze mną współpracuje i w ogóle coś na nie nabijam. Dobrze, już jest w bezpiecznym miejscu. Ładowarkę odsuwam. I możemy bigować. Czyli ja mówiłam 1,5 cm. Więc wkładamy i jedziemy. 1,5. 1,5. 1,5. I tu mamy 1,5, mamy, ja nie widzę tego, gdzie on jest tu, 4,5, 5, 6, nie? I to mamy 1,5. Coś mi mówiło, że ten mój chyba się już wyrobił albo gdzieś. I dlatego, że mam wycięte to już na taki rozmiar jak potrzeba, jest mi dużo łatwiej, bo teraz sobie tylko odwracam, no i nie muszę już docinać, prawda? I 1,5. I 1,5. Czyli bigujemy sobie na 1,5, 3, 4,5, 6. 1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm i 6 cm. W taki sposób. I jeszcze tutaj 1,5 cm, 3 cm, 4,5 i 6. I w taki sposób, słuchajcie, mamy to zrobione. I to, co jeszcze dobrze sobie jest też zaznaczyć, bo to też będziemy sobie nacinali, to też jeszcze tutaj, bo to będzie w tym, wiecie, w pionie tylko, czyli jadę sobie tu jeszcze 1,5 i gdzie są te, też sobie mogę to zaznaczyć. Tu. Może nawet ołówkiem, nie chcę tego tak bardzo mocno, ale żeby było widać, gdzie są te linie. Czyli tutaj na wylot. Też po 1,5 cm, tylko na tych przebigowanych elementach. No, tak to wygląda. Ja się teraz zachłysnęła. I teraz to wszystko trzeba odcinać. Ja mam tutaj troszkę taki wzorkowane to, więc jest mi nieco ciężej, bo wiecie, czym bardziej jest taki wzorzysty materiał, papier, to trudniej widać. Ja muszę teraz odciąć to, co pokazałam Wam, czyli te takie wszystkie te kwadraciczki narożne tutaj, oprócz tej linii, którą zaznaczałam tutaj w poprzek teraz, czyli te linie, tu tu. Zobaczcie. Cały ten krawędź. I tu mi zostaje tylko to odznaczone 1,5. Może mi będzie lepiej z tej. Tylko muszę się przyjrzeć. Tu mamy, tu. Dobra. Może się to uda, bo ja wolę to ścinać. Tutaj z te brzuszki zabrać stąd. Może ja sobie to przyłożę do... Niefortunnie sobie trochę papier dobrałam. Znaczy wiecie, niefortunnie papier jest piękny, tylko no. Cóż zrobić, jak jest wzorzysty mocno. Mówię, to nie chcę tego popsuć.
Wiecie? Sobie to może zaznaczyć, by się nie machnąć i nie przeciąć za daleko. Muszę te krawędzie poobcinać. Szczerze mówiąc, jak to odwracam z tej strony, to lepiej widać. Światełko. Może tutaj też tak dobrze nam pójdzie. Tu jest ta linia, tu jest ta. Lepiej jest z tej strony, ale ja wolę tam, gdzie są te brzuszki, bo sobie ich odcinam zaraz, ale chyba już się poddaję, bo naprawdę ciężko. A chciałabym, żeby mi to równiutko fajnie wyszło i jedziemy sobie tu. Czyli odcinamy, wiecie, wszystkie te krawędzie. Rany, jak piękny jest ten arkusz, ale naprawdę takie rzeczy robić na nim. Wszystko mi się w oczach odbija. Może lepiej by to było jeszcze sobie na przykład ołówkiem te krawędzie, nie? Te skrajne takie. I tu ostatnie. No i tak uważam, że warto, bo naprawdę piękny to papier jest. Zobaczcie. Bardzo szybciutkie, prościutkie. I teraz zobaczcie. Tu mamy jeszcze teraz na 1,5 cm przez te już zbigowane kawałeczki też mamy z jednej i z drugiej, i z jednej i z drugiej, co zrobiłam sobie już wcześniej na bigownicy. Teraz tylko muszę to odwrócić w tą stronę, przepraszam, bo ja chcę, żeby to było na zewnątrz i poprzeginać ładnie tak. Albo może wiecie co, jeszcze zanim to zacznę przeginać, będzie mi łatwiej tutaj zaznaczyć, w których miejscach muszę sobie jeszcze naciąć. I teraz zobaczcie. To jest ta kosteczka, nie? Mamy te nasze przebiegowania 4. Tu mamy po 1,5 cm z każdej strony. I ja sobie tak omijam tę jedną kosteczkę i na tej drugiej muszę sobie ściąć to od tego punktu przecięcia linii do tego. I znowu mijam kosteczkę i tutaj tak, czyli wyciąć taki jeden ten kawałeczek tych elementów. Ja myślę, że ja sobie to tak dotnę od razu, nie będę już tu kombinowała. Tą omijam. A tą tnę, tak? To sobie zaznaczę. Czyli omijam tę kosteczkę, która jest tutaj. I tutaj tnę od krawędzi do krawędzi, gdzie się przecinają linie po prostu. Gdzie się kończą. I robię to tak. I znowu tutaj omijam jakby całą i tą tak, czyli taki dziubeczek trzeba wyciąć. I w tym kierunku. Czekajcie, sobie tutaj zobaczę. Jeszcze sobie poprawimy to trochę. O, teraz. O, tu nie mam jakoś bardzo to równo, ale sobie zaraz tutaj pomogę nożyczkami. Może to nawet nie mieć wpływu. Zobaczymy. Dobra. I zobaczcie, widzicie, mamy kosteczkę i tu mamy jakby wyciętą taką krawędź. I to samo robimy właśnie też z tej strony. Czyli omijam tę pierwszą kostkę. Tutaj od krawędzi do krawędzi. Omijam i tu od krawędzi do krawędzi. Żeby nam się tu po prostu fajnie zamykały te nasze. Ja już tutaj śmiem twierdzić, że mogłam sobie to wszystko ołówkiem pozaznaczyć, bo naprawdę arkusz cudny, ale ciężko widać tu takie zaznaczenia bigowania. Zresztą to tak widać, to tak często się zdarza w ogóle, jak się biguje na papierze, jak nie jest jakiś jednolity, no to gdzieś tam ten wzór nam ucieka. Mamy. Zobaczcie, i odwracamy sobie w drugą stronę i robimy dokładnie to samo, czyli omijamy sobie ten jeden cypelek i wycinamy tę krawędź, omijamy i tę krawędź.
jak uda mi się, słuchajcie, bo ja tu kiedyś bardzo dawno temu po prostu zobaczyłam, jak ktoś robił to gdzieś tam na, nie wiem, czy na jakimś szorcie to było wrzucone. Żałuję, że nie zapisałam, bo teraz nie mogę sobie przypomnieć. To nie był chyba polski twórca żaden, bo tak o ile pamięć mi nie byli, to było tam w języku angielskim wszystko opisane, ale postaram się Wam, jeżeli znajdę to, ale wiecie, to nie jest jakieś bardzo trudne, to nawet można odtworzyć z pudełka, jeśli się ma. Myślę, że to nie jest bardzo skomplikowane, ale postaram się, jeżeli odnajdę to gdzieś tam w czeluściach, to nawet sobie nie kliknęłam polubić, tylko o. I zobaczcie, i teraz możemy już sobie to zaginać. Mamy takie centymetrowe. To jest naprawdę bardzo proste do zrobienia, tylko trzeba na takiej dokładności i cierpliwości, bo tak się zabierałam za ten film już bardzo, bardzo długo i gdzieś mi tam to pudełko w głowie troszkę zostało. I teraz zobaczcie, jak Wy to zaczynacie zawijać, no to robi się ta ścianeczka przestrzenna i teraz zawijamy teraz tą drugą stronę i musimy ją wsunąć tutaj do tej skośnej ścianeczki. One się ze sobą fajnie łączą i powstaje nam ten nasz boks, ale zanim to zrobimy, no to trzeba sobie tu, bo mam to takie, no wiadomo, nie tego arkusza tu chciałam, po prostu wkleić sobie ten arkusz, który tu będzie jakby od spodu. I to, co mówiłam, widzicie, że część tych elementów będzie po prostu zasłonięta przez te ścianki, ale to nic nie boli mnie w ogóle, bo ta kobitka to mnie tu w ogóle nie interesuje, bo wiecie, że ja postaci nie przepadam za postaciami w pracy. Czyli muszę sobie podłączyć klej na gorąco. Natomiast nawet ta strona jest ładna, ale nie, tamtą chcę. Ok. No i ja sobie to tu umieszczam w tej mojej przestrzeni. W środku. Mogę tu nawet trochę cieni. Nie wiem, czy trochę będę musiała to dociąć jednak. Troszkę jednak miałam za mało i to się tak blokuje. Nie musi to być nawet na styk na 15, tylko można więcej, bo i tak 1,5 centymetrowa ścianka nam to zasłoni, więc nic tam złego się nie stanie. A bez problemu się to tutaj zmieści w środku, bo przedtem mi to trochę blokowało, jak widzieliście. O, widzicie. Teraz się będzie fajnie zamykać z wszystkich stron. Dobra. No i teraz trzeba to wszystko ze sobą, słuchajcie, spiknąć. Nie jest to takie wcale łatwe potem, żeby to tak poskładać ze sobą, ale myślę, że damy radę. I jedziemy tutaj sobie na spodzie. Ja wyprowadzam to na tą zewnętrzną stronę. I to samo tu, prawda? Bo to jest ten pasek, który się połączy. I teraz zobaczcie, jak my to zawiniemy, ona zajdzie jedna za drugą, więc chyba troszeczkę, może Wam tutaj to pokażę, będzie łatwiej. Tu jeszcze nie mam poklejone, widzicie? Wchodzi mi ten mój taki prosty, wchodzi w ten pod kątem, więc czubek trochę tu tego prostego, ale dosłownie czubeczek tylko, żeby nie przesadzić. Mogę sobie lekko klejem posmarować, żeby mi się to po prostu złapało, żebym nie miała... Aha, dobra, tutaj to jest ten czubeczek. Widzicie, tu. Żeby tak nie wysunąć, żeby sobie nie pobrudzić całego, bo on będzie widoczny, ale... Zobaczcie, sobie to teraz ciach i zakładam. Teoretycznie mogłam sobie wszystkie posmarować, bo one się potem jakby jeden do drugiego zasłaniają. Może niefortunnie zrobiłam, że sobie tam przebigowałam te takie 1,5 centymetrowe kawałeczki z boków, tam gdzie docinałam te ścianki, bo teraz troszeczkę mi ich tu widać, to mnie denerwuje. No ale myślę, że ja też tak nie dociskałam, to był tylko taki... O, i teraz najpierw tą pod skosem i ciach. Złobuz. O, a ten kwadracik do środka. I tu też pod skosem, a kwadracik do środka. I widzicie, ja sobie też tutaj trochę
żeby się tam w środku trzymało. Teoretycznie mogłam posmarować te krawędzie tego tutaj. Lepiej by to wyglądało, nie? Zobaczcie. Tu od środka. Bo to przecież przychodzi na ten kwadrat. Dawno nie robiłam takiego shadow boxa samodzielnie składanego. O! I ze sobą łączymy. Gdzie tu troszeczkę mam te przebigowania, gdzie mówiłam Wam o tym. Tu sobie tylko dociskam, żeby to tam taki kąt prosty ładnie był. Tu jest gitarka. Jedyne co bym wzięła to kawałeczek papieru i może teraz to spróbowała sobie tu troszeczkę przycisnąć, nałożyć lekko kleju i tu sobie docisnąć. Dobra. To samo z każdej strony. Może to tak by było lepsze teraz niż przedtem, ale fajnie się trzyma. Tu już smarowałam, ale jeszcze sobie tam... No i słuchajcie, takim oto sposobem mamy fajnego shadow boxa. O, tutaj już podklejałam, więc ona się tak dosyć trzyma, tu jak widać. Jeszcze może taki jeden mój mały błąd właśnie z tym takim przebigowaniem tu, bo teraz mi to widać, te bigowania tak lekko, nie mocno, ale leciutko widać. Natomiast nie jest to jakieś nic złego, może następnym razem bym to zrobiła lekko ołówkiem, bo mogłabym sobie to teraz wymazać. W każdym razie zobaczcie, mamy fajnego shadow boxika. Ładnie on wygląda, fajnie się prezentuje z tej kolekcji. Ja sobie zerknę. No ja mam tendencję do uciekania z kadru. To, że nam dziewczyny tu przycisnęło, w ogóle mnie nie boli, bo tak jak mówiłam, że ja nie jestem jakąś fanką takich grafik. No i co tutaj robić? Słuchajcie, można sobie przybić stempel z życzeniami. Mamy 15 na 15, więc mówię 7 na 11 powiedzmy. Można na przykład wydrukować sobie życzenia i te życzenia tutaj, nie wiem czy to 11 nie jest za dużo, ale chcę taką przestrzeń tutaj pozostawić, żeby można było potem coś do tego wkleić. Można zdjęcie dać, też myślę, że nie będzie z tym problemu. I teraz to, co ja mogę tu zrobić dobrego, to właśnie może zapisać sobie, żeby nie zapomnieć, że tu mam 7 na 11 cm i na przykład podkleić sobie to już tekturą introligatorską i wtedy będę mogła sobie bez problemu tu ozdabiać i nie będę się martwiła, że potem jak będzie jakaś grafika, to po prostu na to wydrukuję sobie ją ciut mniejszą i na to białe podbicie ładnie podłożę. Aktualnie poszukuję moich zielonych nożyczek z Ikei, bo one fajnie tną tekturę introligatorską. Miałam wczoraj live'a i nie wiem, czy gdzieś odłożyłam. Ale mi się wydaje, że ja wczoraj nie wisiałam tutaj. Więc czekajcie, no. Czy ktoś mi A, już ich widzę, dobra. Już ich widzę. Przy okazji sobie zerknę, czy mnie widać. I tu sobie ciachniemy. One fantastycznie, no właśnie takie. O, słuchajcie, to będzie już sztosik, bo jak będę miała zdjęcie, to tak jak, zdjęcie, czy jakieś życzonka, czy cokolwiek będę chciała sobie tutaj wmontować, to tylko się przyklei na tą białą podstawę i już mogę sobie tam właśnie jakieś grafiki podklejać na spód. Zapisałam sobie jakiś rozmiar tego, żebym nie musiała już potem mierzyć, kombinować i wystarczy potem tylko właśnie w ten sposób. Zrobię to tak tutaj, żeby ewentualnie można było coś zmienić. Można nawet pod skosem. Widzicie, teraz mi się to trochę pod skos odwróciło. Na jaką to okoliczność? Słuchajcie, na dowolną. Każdy może zrobić, na jaką tylko ma ochotę. Ja chciałam tylko pokazać, że można zrobić samemu. Nie myślałam tutaj o jakiejś szczególnej okazji, ale jak wiecie, to czy tam jakieś urodziny, czy
czy imieniny. Mogłabym nawet, słuchajcie, gdzieś tutaj to wyciągnąć na górę, ale nie wiem, czy chcę. Chyba bym chciała bardziej coś takiego prościutkiego. Znaczy, wiecie, prościutkiego, nie jakiegoś bardzo szalonego. Gdzie odłożyłam moją tekturę. O, czy wy też tak macie, że trzymacie coś w rękach i chcecie za chwilę po to sięgnąć i już tego nie ma? No, bo ja często mam. I teraz tak, mogę sobie tutaj, ja mam przygotowaną koroneczkę, ale chyba niekoniecznie z tej koronki skorzystam, ale bardzo bym chciała skorzystać z tego pięknego tła od tekturkowo, znaczy pięknego, no, ktoś powie, piękne, no po prostu tło. No tak, no po prostu tło, ale ładne. I tu sobie zrobimy to tak. Jeden kawałeczek mogę zostawić tu, bo tam wiecie, mam tekturę, więc ta przestrzeń pod tym jeszcze jest, więc mogę sobie wsunąć. Ja to zrobię w taki sposób, że tym bardziej jaśniutkim. I tu też, tu sobie może zrobię takie bardziej zróżnicowane. O. I ciach. Tutaj może jeszcze też tak. No, to tak jakoś tak fajniej. O, zobaczcie. I teraz mogę na górę kłaść kwiatuszki. Wprawdzie tego nie podklejałam, ale zaraz mogę to zrobić tu w tym jednym miejscu tylko, bo będzie tu dekoracja, więc to się będzie bardzo ładnie trzymało. I teraz zobaczcie, na to, co już tu mamy z tą tekturką, kładziemy sobie tekturę introligatorską. Kochani, jeżeli ktoś z Was robił już takie shadowboxy, macie gdzieś kanał i robiliście, bo ja oczywiście nie jestem w stanie, słuchajcie, wychwycić wszystkiego i wiedzieć, po prostu dajcie znać. Zerknę na pewno. Ok, no i mamy tu miejsce, słuchajcie, na grafiki. Piękne są te róże, tylko one są takie trochę duże. Ja się boję, że jak potem bym tu dała jakąś, wiecie, jakieś życzonka, że trochę za bardzo mi się to tu zamknie. Na górę mogę sobie takie maleńkie dać. Chyba, żebym to tu troszeczkę obkroiła z tych liści, bo tak też można zrobić, a tam, żeby na przykład ewentualnie zasłonić, że coś tu było obcinane, to tam coś, wiecie, jakiegoś kwiatuszka dać. Albo listeczek podkleić od spodu z powrotem do różyczki też można. Czy to są dwustronne? Są dwustronne, ale to chyba niewiele zmienia, bo tutaj też jest ponczuś. Dobra. Słuchajcie, i jedziemy w tym kierunku. O, teraz mi to ładnie pasuje, bo nie chciałam tak bardzo mocno wysuwać na krawędzie, tylko żeby tak, wiecie, troszeczkę. Tu sobie nie obcięłam tych. No to tak fajnie wygląda, jak to jest trochę tak nierównomiernie obcięte, ale jeszcze mogę to zmienić. Dobra. Myślę, że te różyczki by tu mogły być. Nie chcę też jakoś za mocno tutaj, wiecie, szaleć, bo chcę, żeby się zachowała ta nasza piękna. Spróbujemy. No, ubierałam się, bo to było chłodno, a teraz jest gorąco. Można też nawet na te ścianki, jeżeli ktoś będzie chciał jakoś bardziej bogato, można potem na te ścianeczki, można to tak, wiecie, stopniować, a potem właśnie na ściance przy górze dać jakąś taką większą tą grafikę. Myślę, że to też ładnie będzie wyglądało. Tu mam taką mniejszą, a w górę mogę też dać tutaj coś większego. Akurat to przyszło w tym miejscu, że mi zasłoniło te moje nieszczęsne. To tak ubolewałam, że
Słuchajcie, wygląda to naprawdę uroczo. Koszyczek. No, wiecie, najgorzej jak jest dużo do wyboru. Znaczy nie najgorzej, ale wiecie, o co mi chodzi, że jest wielki wybór i potem nie wiadomo, co wybrać. Tu bym dała coś dyskretniejszego. Tam jest tak delikatnie u góry, a tutaj może być ta nasza budka. Wiecie, że ja uwielbiam budki, no co zrobić? Tylko trochę tak cieniej. Mogłaby tu gdzieś wystawać, a ta... Albo tak. Wypadałoby jakiegoś kwiatuszka wziąć, nie? Żeby tam coś się działo, żebyśmy wiedzieli. Może na wierzchu tą kompozycję? No, są trudne tematy, słuchajcie. Dobra, jedziemy sobie z budką na razie póki co. I ja już ją kładę na różyczki. Czyli jak tam przyjdzie ewentualnie jakieś, wiecie, życzenia, to tutaj pięknie będzie można pod te różyczki, pod te grafiki sobie to wsunąć. Nie będzie z tym żadnego problemu. Może ta by była lepsza, taka większa. Nie, to już by tu się przytłoczyło. Nie chcę tu zbyt dużo wszystkiego tak napychać, bo tu wiecie, już nie jest to wcale takie bardzo duże. Nie chcę też, żeby to sprawiało wrażenie takiego wielgacha. Nie, chyba jednak ta połóweczka tutaj jakoś tak ładniej wygląda. Jeśli już. No ten kwiatuszek, to może ja bym to tak trochę wysunęła w górę. O, ładnie tam za tą koroneczkę, a tu pięknie kwiatuszek. Jeszcze coś spod kwiatka nam się tam wysunie. Dobra. Nie mam zbytnio doświadczenia takiego, wiecie, w shadowboxach, bo nie zrobiłam ich jakoś bardzo dużo. To jest mniejsze, bo wiecie, brokatem to sobie zawsze mogę podsypać, to nie jest problem. Wydaje mi się, że ten kwiatuszek jest taki nieco mniejszy. Wprawdzie ten jest jaśniejszy i on tak jakby trochę delikatniej tu, może byśmy to rozcięli, słuchajcie, i nałożyli jeden na drugi. Wtedy rozcina się jeden ładnie w taką, gorzej jak to teraz popsuję. Ale myślę, że nie ma nic, słuchajcie, żeby tam bardzo popsuć coś. I wtedy kładę tutaj, a to zrobimy sobie troszkę na takim lekkim podwyższeniu i będzie to ze sobą grało, albo po prostu ten kwiatuszek damy tutaj też, no. Sama nie wiem. No może faktycznie, a tam jakieś listeczki sobie wsuniemy jeszcze na dole. Jak to się stało, że ja nie mam listków powycinanych? Przynajmniej nie takich dużych, jakbym chciała. Może to tu się ładnie nada. Troszkę sobie go tak poprzeginamy w górę fajnie i on tu pięknie się, no cudnie. Ale tutaj już bym wykorzystała do tego klej na gorąco, bo klej na gorąco jeszcze nam taką fajną przestrzeń zrobi. Czyli w górę się tu podniesie. O. I jedziemy na ścianeczkę. I takie shadowboxy, słuchajcie, w pudełeczkach po prostu tak jak kartki pakujemy to. I zrobimy sobie tu nieco wyżej. Ja może jeszcze tą koronę... Aha, nie, dobra, koronkę damy pod kwiatuszek. Dobra, niech jest tutaj. I to jest ta górna część. Zobaczcie, jak słodko. I nawet bym mogła tego kwiatka dać na tej takiej niższej partii. Może bym to nawet obniżyła.
No i zobaczcie, metodą prób i błędów jakoś tam się z tego wybrnęło. Teraz tylko się zastanawiam. O. Czy ta połóweczka przy całości? Dobra. Niech jest w całości. Skoro to dajemy do góry, to nawet mogę dać teraz z tego brokatowego. 2 na raz chyba trochę za dużo, nie? No powiem Wam, nie było to lekko tak, bo chciałam, żeby to tak było, wiecie, taka i bogatsza kompozycja troszkę, żeby coś się działo, ale żeby też to nie było takie mocno przytłoczone. I co teraz z górną częścią? Górną częścią mam tu taki dzwoneczek. No, on mi się tak jakoś kojarzy troszeczkę ze świętami. Niekoniecznie on mi pasuje tutaj do tej kompozycji, aczkolwiek wiecie, wszystko zależy od tego, na jaką okazję będziemy robili taką pracę. Moje ukochane balony. Wiecie, że ja baloniki uwielbiam. Koszyczek to już tu teraz w ogóle mi nie pasuje, ale te róże w dół jak najbardziej. I ewentualnie jakiś większy kwiatek tu. Słuchajcie, tu jeszcze nie jest nic przesądzone. Bo to widzę, że mi to nie pasuje za bardzo, ale wiecie, zawsze warto sobie przyłożyć i sprawdzić, no. Wiadomo, że od razu niczego nie wiemy, tak na... Nie, ta ramka też nie. Ale mamy tutaj piękny wachlarz. Może cudnie ten wachlarz się nam tu wkomponuje. Może by też to rozciąć i część dać na górę, część dać na dół. I teraz to jest moment, w którym przypomina mi się, jak mówiłam, że dużo łatwiej jest zrobić kompozycję na bogato, bo tu wepchnę, tam wepchnę i już jest. No już chyba zmienię zdanie teraz. Słuchajcie, jeszcze mamy tu zegar. Zegar też ładnie może się komponować. I już zmieniam decyzję, bo uważam teraz, że to nieprawda. Jeszcze tutaj miałam tą rozetkę okrągłą, dużą. Dobra, jest tutaj. Już bym chciała ten pociągnąć do przodu też, wiecie, żeby to się kontynuowało. Może ona też tu wystawać od spodu, bo z tamtej strony też jest. Tu mogłabym sobie ten zegar zrobić na dystansie. Może sobie tak popodcinam i popodkładam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym bądź razie, słuchajcie, jestem mega ciekawa, czy robiliście już takiego shadowboxa sami. I co teraz powiecie po tym filmie, czy łatwo, czy trudno? Ja myślę, że samego shadowboxa naprawdę jest, to jest tak przyjemnie się go robi, fajnie się składa. No troszeczkę gorzej teraz z tym ozdabianiem, ale to bywa i przy karteczkach. Dobra, tak bym to zostawiła. Chyba mi się to tak teraz bardziej podoba. Ja tutaj oczywiście nie odmówię sobie chlapań, bo to jest jeden z nielicznych tak projektów, gdzie wiem już od razu, że tutaj te chlapania będą fajnie wyglądały. I zastanawiam się, czy jeszcze coś od spodu nie dodać, tak jak tu mieliśmy tą budkę na dystansie, to też tam coś jeszcze od tych kwiatuszków, tylko nie wiem co. Może jakiś aparacik, nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie. To też nie jest tak, że muszę koniecznie, ale... Teraz tak patrzę, że tak trochę brzydko sobie to tu obcięłam. Ok. No i zobaczcie. 12. I trochę sobie zegar przesunę. Jeszcze może nawet tak, że... Czekajcie, zanim to zrobię. Tutaj ta koroneczka. A niech jest cała. Trochę trudniej będzie teraz tutaj. Sobie od razu nałożę klej na gorąco. Ponieważ do materiału ciężko się łapią, wiecie, kleje takie. O, a teraz będzie już git. I tu już mamy 12 na górze ładnie.
mogą wysunąć bardziej. No. Dobra, wszystko jeszcze można poprawić. Niech ona tam sobie tak ładnie wystaje, że ją widać, że jest. Mamy tutaj jeszcze śliczne koperty. Ja właśnie na tą kopertę patrzę, ale wydaje mi się, że miałam jeszcze taką większą całkiem, bo tu jest jedna. Nie, no to chyba ta jest ta większa. Mogłaby ona gdzieś tu wystawać od spodu właśnie na tej tekturce 3D, żeby tam się to wszystko zgadzało, nie? Mamy kopertkę. I tą kopertkę, spójrzcie, ja bym to tak fajnie pod skosikiem, żeby ona tam od spodu fajnie wystawała. A, zapomniałam o tej diabliczce tutaj, że ją tam włożyłam, ale ją nie podkleiłam. Ciach. Kleimy sobie klejem na gorąco. Może bym się tu posłużyła pincetką. Zobaczcie. I ona gdzieś tam jest od spodu widoczna. Kwiaty są widoczne. Tak. Powiem Wam, nie było lekko. Ale ktoś mówił, że będzie lekko, słuchajcie. No nie no. Przy tworzeniu zawsze jest dużo kombinowania. To wie każdy. I listeczek. No i takie, słuchajcie, shadow boxy możecie naprawdę na wiele okazji przygotować. To jest taka troszeczkę inna forma kartki. Taka mi się też bardziej ciekawsza, bo potem można sobie go postawić na półeczce. Ja tu trochę wysunęłam za bardzo te kwiateczki. Czekajcie, bo mi się teraz ciągnie wszędzie. No, kopertka wystaje. Jak będę miała te życzenia, no to tu mogę sobie je fajnie wsunąć. Wiecie, troszeczkę przegiąć z jednej, z drugiej strony wsunąć. Ja sobie przygotowałam jeszcze listki takie tekturkowe, ale chyba nie do końca te listeczki mi teraz tutaj pasują. Ale jakieś takie zielone listeczki jeszcze tutaj troszeczkę sobie podziubiemy. I od tej drugiej strony chciałam tutaj, między płateczki, żeby coś fajnego się działo, żeby nie było tak smutno. I to, co mówiłam, na pewno będą tu chlapania i też nie będę się bała, że to pochlapie mi to moje tełko, bo wiadomo, że tam jeszcze przyjdą życzenia do tego, więc nie będę się tym przejmować. I już sięgam po... Co my tu mamy? Aha, dobra, ja tu mam pędzelek z czarnych chlapań, bo ostatnio robiłam czarne chlapania. Do chlapań używam oczywiście Colorexu. Już to pudełeczko kolejne, słuchajcie, nie wiem, już nie zliczę, ile ich użyłam. Ale widzę, że on już jest tutaj dosyć... No... Spróbujemy go troszkę reanimować, czyli dolejemy trochę wody, zakręcimy i spróbujemy wyciorkać tam jeszcze coś z tego, jeszcze coś z niego wyciągniemy. No bo nie ukrywam, że on już tu chyba taki trochę zaschnięty, no. Colorex dosyć długo już używany. Ja już widzę, jak on potem gęstnieje, że on już taki jest, no nie do końca. Zastanawiam się, czym to pomieszać. Nie mam tu, te pędzelki są takie, wiecie, mięciutkie, więc widzicie, jak on się nakleja. Nie wiem, czy jeszcze z tego coś się da wyciągnąć. Zobaczymy z tego, co tutaj nalałam wody. Bo wiecie, ja nie chcę też, jak jest mocno rozcieńczony, to on potem też, wiecie, co się dzieje. Tak, ale się ubrudziłam. Blakną robią się takie białe te
Dobra, wezmę sobie drugi pędzelek, 2 do białego, więc potem po prostu robi się takie przezroczyste troszeczkę to chlapanie moje. Ale może jeszcze coś tu z tego zdołamy wyciągnąć. Ja sobie tam wrzucę taką perełeczkę, jakąś taką dosyć sporą, albo kulkę metalową. I kurczaczek zapomniałam sobie pobrokacić tym moim brokatem, a teraz nie mogę, aż mi wyschnie. No, może nawet już bym tu nie potrzebowała tego brokacenia, słuchajcie. Dobra, będę reanimować Cororexa. I zobaczcie, ile zamieszania z jedną farbką. Ale jeszcze tam na spodzie jest, chyba że tu już po prostu się nie da nic z tym zrobić. Ja mam taką kuleczkę, taką metalową. Jak tam, wiecie, wrzucę do środka i mocno tym pomiącham, to może jeszcze się coś da z tego wyciągnąć. W każdym bądź razie tak wygląda, to tu przetrzę ręką, bo oczywiście nie wzięłam sobie ręczniczka. Tak wygląda Shadow Box, który wykonałam od podstaw, od zera sama. W sensie, że nie była to gotowa baza. Bardzo Wam serdecznie polecam. Słuchajcie, jeżeli tylko macie ochotę sobie z takiego doświadczenia nabyć. Bardzo przyjemnie się go robi. Ja sobie szukam, bo ja miałam jeszcze też takie... Słuchajcie, u mnie to jest... są tu, dobra, wszystko jest najlepsze. Ja miałam takie coś, ja gdzieś miałam takie coś. Wiem, że gdzieś miałam i wiecznie szukam wszystkiego. Fajne doświadczenie, bardzo przyjemnie się takiego Shadow Boxa robi i myślę, że to też jest taka satysfakcja, że... O, ja już tutaj będę musiała od razu kleić, bo pomyli mi się mój klej z... Gdzie jest mój klej, a gdzie są perełeczki. Że to jest taka satysfakcja, kiedy po prostu zrobi się coś samemu, nie? Że nie mamy takiej gotowej bazy. Oczywiście jak najbardziej gotowe bazy są, rzeczy z papieru, ale jaka to jest radocha. I teraz powiedz, Asia, gdzie ty nałożyłaś klej? Chyba tu. Jeden tu na pewno. Ten mniejszy tu. Chyba. Ale myślę, że na Cororexa to on się też przyklei. Słuchajcie, pytacie mnie o te kuleczki. To są takie półkryształki, które imitują troszeczkę jakby takie krople rosy. One były w sklepie, szybko się wyprzedały, ale znowu wrócą. No takie ładne są. Od większy, średni, większy, mniejszy, średni, większy, średni, mniejszy, najmniejszy. Takie fajnie są zróżnicowane, więc można w kompozycjach je naprawdę superowo sobie układać. A dają taki właśnie ciekawy efekt, takie wykończenie. I tutaj ta, jeszcze nie najmniejsza, ale tu nie będę szaleć. Tu damy tą średnią, tu damy malutką, ale tam też możemy coś przemycić u dołu. Przecież tam też mamy kompozycję i też to tam ładnie wygląda. I na kopertce. Dobra, słuchajcie. Dopieściłam sobie co nieco. To jeszcze wyschnie tutaj wszystko. Wiadomo, klej będzie przejrzysty. O. Dobra, już nie kombinuję tam w spodzie. Tak wygląda mój Shadow Box. A, tam listeczek wpadł jakiś. Ja mam wykonanego z kolekcji Elizabeth od Scrap Boysów. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że sami wykonacie swoje Shadow Boxy. Oczywiście tradycyjnie też się pojawi post na moim Facebooku, więc jeżeli takie prace też powstaną spod Waszej ręki, to serdecznie zachęcam i zapraszam, żeby tam na Facebooku pod postem właśnie z Shadow Boxem też Wasze prace wrzucać. Ja bardzo lubię oglądać. Wiecie, nie dlatego, że one tam gdzieś powstały z moich tutków, ale po prostu dlatego, że coś tworzycie też sami, że podoba Wam się ta zabawa, że świetnie się odnajdujecie też, jeżeli trzeba zrobić coś po prostu samemu. Nie trzeba kupować, więc to już w ogóle super. Dobra. Parę listeczków właśnie teraz tutaj zobaczyłam, takich gęstych listków i one tak ładnie w tej
w tej różyczce mi się sprawdzają, bo nadają jej takiej jeszcze większej przestrzenności i takiej puchatości bardziej. Jeszcze by mi się przydał jeden taki właśnie, taki wiecie. Wy wiecie, a ja jeszcze nie wiem, jak to powiedzieć. Może nawet taki. Może nawet taki albo taki. Może ten ciemniejszy, trochę by tutaj się odciął. Dobra, szybciutko wycinamy i dokładamy. Zobaczymy. Gorzej jak wytnę ciemny i się okaże, jednak nie ciemny, może fajniejszy byłby jasny. Jeszcze raz powtarzam, takie shadow boxy można wykorzystać na wiele okazji, przygotować na wiele okoliczności. Możecie wykonać je sami z dużego arkusza papieru skrapowego. Możecie wykonać naprawdę wielkość, no i jaka będzie Wam odpowiadała. Nasz shadow box ma tutaj 15 na 15 cm, więc wiecie, fajnie do pudełeczka też nam wejdzie. Można sobie go w pudełku schować takim wysokim tym z rzeczy z papieru, albo takie pudełeczko też wykonać samemu. Ja już wielokrotnie pokazywałam. Czekajcie, nie ma lekko. Tutaj potrzebuję mniej tych liści. Ok. Ale myślę, że to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Dobra. Już tutaj nie kombinuję, kończę, robię foteczki i zapraszam Was do inspirowania się, do wykonania swoich shadowboxów, do dobrej zabawy. Zapraszam też jeszcze do zakupu warsztatu Album w niebieskościach dla osób początkujących nie tylko. Wszystkie szczegóły znajdziecie też na moim fanpage'u, na Facebooku i tutaj na filmach. Póki co ściskam Was bardzo serdecznie i widzimy się chyba w sobotę, nie? Jakoś tak nam się to turla. Dobra, to ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę miłego tworzenia i do następnego razu. Pa, pa!